Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy co nowego po aktualizacji w Rise of Kingdoms. Witam, no i będziemy sobie przeglądać, co tu takiego się wydarzyło, jeśli chodzi o grę, o mechanikę gry głównie. No i pierwsza rzecz, która się wydarzyła, to kiedy zajrzę do mojego miasta, to nagle, wow, ile tu miejsca. Była jeszcze taka, powiedzmy, cała grafika z tym związana, że teraz, kurczę, możemy sobie tutaj wybudować. No i pytanie, czy dla mnie to jest plus czy minus? Mnie jest to zasadniczo obojętne. Póki co nie planuję nic tutaj robić. Wiem, że moje miasto będzie przez to wyglądało w sumie trochę bardziej łyso, ale nie jest to problem. W sensie, że to miejsce gdzieś tam jest na obrzeżach mi nie przeszkadza, bo i mogę sobie zrobić na takim powiedzmy przybliżeniu, że widzę to, co chcę widzieć, a tego, co nie chcę, to nie muszę. Rzeczywiście trochę gorzej wydaje mi się, że ogólnie moje miasto teraz wygląda, ale nie chce mi się przestawiać tych rzeczy, bo wiecie, ja nie przestawiałem rzeczy już od ho, 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 a może i dłużej. I trochę się boję, że wiecie, teraz mam taką pamięć motoryczną, co tam się gdzie klika i tak dalej. I nie chciałbym tego stracić i niechcący klikać innych rzeczy, wiecie, na przykład leczyć, kiedy nie chcę leczyć, czy odbierać trenowanie, kiedy nie chcę odbierać trenowania i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ja jestem przyzwyczajony do tego, jak jest, ale no ewentualnie może sobie tutaj gdzieś tam po bokach coś zasadzę albo coś postawię, żeby to wyglądało ładniej. Nie wiem, może i w końcu ogarnę te moje uliczki, które są naprawdę beznadziejnie. Trochę może by się rzeczywiście przydało tutaj zrobić świątecznych porządków w moim mieście, więc może to będzie coś takiego, co mnie natchnie do zrobienia czegokolwiek w moim mieście. Także zobaczymy, ale oczywiście to jest taka pomniejsza zmiana. Więc jak przybliżymy, mamy taką zmianę, ale jest też zmiana taka, kiedy oddalimy. No i ta zmiana wydaje mi się, że jest istotniejsza, ważniejsza, i powiem wam, że ta zmiana mi się bardzo podoba. Szczególnie zobaczcie, wydaje mi się, że w ogóle dalej możemy teraz odjechać i widzimy koniec mapy i nie musimy przechodzić na kolejne królestwo, co było niekiedy strasznie irytujące, że wiecie, ja oglądam moje królestwo i nagle przechodzę do innego królestwa, czego w ogóle nigdy nie chciałem, więc spoko, że się z tym uporali. Dużo lepiej wydaje mi się widać tutaj te sojusze. Fajnie to jest, naprawdę uważam, że ten system jest dużo lepszy, fajnie są wyszczególnione tutaj te góry, widać co, gdzie, jak, spoko. Tylko jeszcze czekam na to, aż ta, wiecie, lepsza grafika wjedzie, no bo już się przyzwyczaiłem do tamtej, a teraz znowu wróciłem do tej starej. Nie jest to może jakiś fatalny problem i tak dalej, ale fajnie by było, żeby to się już skończyło, żeby już naprawdę wjechała ta nowa grafika. Tak czy inaczej, spoko to wygląda. Tutaj jest jeszcze przegląd bitew, oczywiście to się pewnie będzie przydawało na KVK. Na razie jeszcze nie wiem, jak to u mnie wygląda. Także też fajnie, jeśli chodzi o te filtry. To, co mówiłem już wcześniej, tutaj ogólnie te tryby filtrowania, szybkie rozkazy, to jest fantastyczna sprawa. Dużo, dużo wygodniej gra się. I nawet na PC-cie, ale szczególnie na telefonie jest dużo, dużo wygodniej. Można sobie pewne rzeczy zobaczyć. Także uważam, że te zmiany są ogólnie bardzo na plus. Co jeszcze? Jeśli jeszcze nie zauważyliście, a pewnie już zauważyliście, to pojawili nam się dowódcy, właśnie ci epiccy. Widzicie, że ja już mam ich oczywiście wymaksowanych. Mówiłem o tym, że jestem na to gotowy, więc wymaksowałem. Prawdopodobnie pojawią się tutaj albo jakieś moje testy, albo będę omawiał testy innych, które są po prostu lepsze. Zobaczę, co będę w stanie zrobić, ale tyle już było tej inżynierii i dystansowych ataków u mnie na kanale ostatnimi czasy, że muszę od tego odpocząć i chyba wy tak samo. Więc na razie zrobię sobie chwilę przerwy, ale na pewno wrócę do tego tematu, bo wydaje mi się, że ten temat jest ogólnie bardzo ciekawy. I to, jak ci dowódcy sobie tam radzą. Ja już jak widzicie, że ta Katarzyna ma u mnie ekwipunek i tak dalej, więc tak wstępnie już sobie patrzyłem, jak oni sobie tam dają radę, ale ciężko cokolwiek powiedzieć. Naprawdę jednak taka prawdziwa walka, szczególnie bym powiedział w tych atakach dystansowych, daje często inny obraz, więc tutaj warto by było zobaczyć, jak będzie sobie ten marsz radził, kiedy będę atakował taki naprawdę silny marsz. Nie jest to trudny test do zrobienia, więc mam nadzieję, że kogoś mi się tutaj uda namówić na coś takiego, chociażby na taki krótki tekst, bo ja tutaj jakichś długich testów nie potrzebuję. Wiadomo, że takie testy z jednostką dystansową, że wiecie, strzelamy do kogoś z dystansu, aż on umrze, no to wiadomo, że ten raport będziemy mieli świetny, ale nie do końca to pokazuje, jak te jednostki dystansowe w ogóle sobie radzą. Okej, oprócz tego mamy to nowe wydarzenie. No to mówiłem, mistyczna kraina nam się pojawiła. Wygląda to
jak, wiecie, ta ballada Iana, myślę, że to jest mniej więcej coś podobnego. Nie mogę wejść na ten legendarny poziom, więc muszę zrobić ten zwykły. Jestem ciekawy, czy to będzie tak, że jak zrobię zwykły, to mogę legendarny. Być może, zobaczymy. Jest tutaj sklep, który jest też, no praktycznie to jest nie, to jest taki sam jak w Ceroli chyba, czy w balladach Iana. Kurczę, zobaczę, już sam nawet nie pamiętam. Chyba w Ceroli mamy ten sklep, tego typu, więc znowu tutaj robiąc to będzie można, zdobywać nagrody. Muszę to ogarnąć. Myślę, że chwilę zetrwa, zanim tutaj zrobię jakiś poradnik, ale podejrzewam, że wielu graczy tutaj nie będzie miało większych problemów, więc zobaczymy, czy to nie będzie tylko. Podejrzewam, że to będzie tylko na zasadzie bi, 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 bi swoim najsilniejszym marszem i praktycznie tyle, jeśli chodzi o to wydarzenie. Pozostałe rzeczy, jak na razie się szykujemy. Podejrzewam, że te wydarzenia świąteczne, no to jeszcze przyjdzie nam poczekać, bo przecież do świąt tak naprawdę jeszcze mamy, no teraz, dzisiaj dokładnie 2 tygodnie. Ja się spodziewam, że nawet nie tydzień, a może tak 3-4 dni przed świętami wejdą te wydarzenia świąteczne, te wiecie, 7K Gems Event i tak dalej, i tam się zacznie już robić naprawdę świątecznie, pewnie pojawią się znowu świąteczne paczki i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że jeśli chodzi o resztę, to tutaj nic takiego wielkiego nie zauważyłem. Jest ten przewodnik po rozgrywce, który, no powiedzmy, fajnie, jeżeli ktoś tutaj lubi właśnie poczytać, zobaczyć, fajnie, że to jest w grze. Także pod tym względem to jest spoko. Można sobie zobaczyć, myślę, że dla wielu graczy, którzy właśnie chcą w grze zobaczyć pewne rzeczy, a niekoniecznie chcą oglądać jakieś filmiki, poradniki na YouTubie, co oczywiście jest lepsze, no bo co to, kto by to czytał, no dajcie spokój, co tu jest napisane, tam pokazane, przecież dużo lepiej oglądać moje odcinki, nie przyznajcie sami. Dobra, koniec żartów. Przejdźmy teraz już, jakieś wyczyny nowe, może się pojawiły, ale nawet jeśli, to tam nie jest to dla mnie nic ciekawego. Co jest na pewno ciekawe, no to ten kalkulator, bo mało co to bym w ogóle o nim zapomniał. Mamy ten kalkulator i to jest super, ale też jest taka mała gorycz tutaj przy tym kalkulatorze. Zaraz wam powiem dlaczego. Bo jeśli chodzi o przyspieszenia, spoko, możemy sobie włączyć godziny, minuty. Myślę, że większość osób będzie chciała zobaczyć dni. Dla mnie bardzo spoko, bo szybko mogę sobie zobaczyć, ile dni przyspieszenia. Dla mnie to jest najlepsze, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które zostały zrobione, to uważam, że to jest najlepsze, bo to naprawdę szybko mogę sobie w trakcie KVK sprawdzić. Ok, dobra, zostało mi tyle przyspieszeń, miałem tyle, mogę sobie przed KVK zobaczyć, ok, ile wydałem przyspieszeń, na jakie wyniki i tak dalej. Uważam, że pod tym względem to jest super. Natomiast kiedy się już kliknie na te surowce, to jest takie, no dobra, mamy wszystkie surowce. Tutaj łączne zasoby, czyli to jest to, co mam w paczkach i to jest to, co mam w sumie. Czyli zobaczcie, w sumie, jeśli chodzi o żywność i drewno, wyglądam całkiem nieźle, mimo że KVK jeszcze u nas, czy tam walki dopiero za parę tygodni, także spoko, nie mam jakiegoś przynajmniej wielkiego ciśnienia na surowce, ale ważne, że jest tutaj informacja. Zasoby i przyspieszenia z paczek zasobów i skrzyń typu wybierz jedno nie są tutaj pokazane. No i kurczę, dlaczego nie są tutaj pokazane? Przecież mogliby tutaj trochę więcej zrobić tego miejsca. To nie są znowu obliczenia nie wiadomo jakie i można by sobie zaznaczyć. Ja bym sobie na przykład zaznaczył, że wszystkie te zasoby typu wybierz jedno, chcę złoto. Tam, gdzie mogę wybierać sobie złoto i by mi tutaj policzyło, ile tego złota będę miał wtedy. Albo jeśli będę chciał tylko kamień. Dlaczego nie można było tego tak zrobić? Można było zrobić tak, że wiecie, że losowo, że wszystko, że na przykład jakby tak randomowo, czy opcje fabryczne byłyby takie, że wszędzie rozdzielać i porówno, ale że może sobie kliknąć. Ok, ja wybieram wszędzie złoto, bo ja szczerze powiedziawszy najprawdopodobniej wszędzie wybiorę złoto. I co to jest? Tym bardziej, że tych wiecie, pick one, ja mam dosyć dużo i dla mnie to jest istotna informacja, ile mam surowców akurat z tego. Bo z tego co pamiętam, jest tego naprawdę całkiem sporo. I teraz, jeżeli ja chcę sobie policzyć te moje surowce, no to teraz mogę patrzeć i tak, kurczę, złoto bardzo lipa, nie? Tutaj wszystkie inne surowce ok, kamień też tak sobie, kamienia mogę nazbierać, ale te złoto, no masakra, nie? Jest tego stanowczo za mało, powinienem tutaj robić, ale jeżeli zobaczę, że w tych pick one mogę sobie zrobić tam, wydaje mi się, że mogę spokojnie ponad 500 milionów, ale nie chcę teraz skłamać, czy to będzie bliżej miliarda, czy to będzie dalej od miliarda. Tak czy inaczej, tego złota wcale nie ma tak mało, bo właśnie jak otworzę te moje skrzynki, to będę miał więcej. Więc co? Finalnie znowu do ciężkiej cholery muszę wejść na tego Discorda, muszę zrobić sobie screena tych moich pick one chestów i tam
o dziwo się da zrobić tak, żeby sprawdzić, ile to surowców będzie danego, tak? Tam jakoś ten kalkulator może to zrobić, tutaj tego nie wymyślili, więc szczerze, kurczę, super, że to jest, ale że o czakimś takim czymś nie pomyśleli, naprawdę, kurczę, lipa to jest. Ja nie wiem, nie rozumiem tego totalnie. Czy to było aż takie lenistwo, że komuś się nie chciało zrobić? Przecież to nie jest trudne, nie? To wydaje mi się taki absolutnie, wiecie, jakiś podstawowy program obliczeniowy. To wydaje mi się, że cała tutaj gierka, nie wiem, wiecie, te wszystkie dodatki i tak dalej, jak te marsze ze sobą walczą, to jest mnóstwo zmiennych, ekwipunki, uzbrojenia, terytorium, nie terytorium, dowódcy, umiejętności. No to ten silnik tutaj musi być naprawdę mocny, a nie umieli policzyć takiego czegoś. Znaczy, nie wiem, nie umieli, nie chcieli, naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć. Jak można robić coś takiego i stwierdzić, a dobra, zrobimy te, a tamtych nie będziemy robić, nie? Nie wiem, to mi się kojarzy po prostu z taką robotą na odwal się. Więc w sumie jest to i tak najbardziej przydatna rzecz i się cieszę, że ona w ogóle jest, ale panowie i panie, które pracują przy tym, naprawdę nie róbmy jaj, nie? Prosimy nowy update i prosimy, żeby to tam było. Ja to tak czy inaczej napiszę od siebie, bo uważam, że to jest trochę kurczę jednak jaja, że to powinno po prostu być. Ogólnie, że rzeczy mi się podobają, ale uważam, że powinna być taka opcja, bo to jest jednak bardzo, bardzo ważne, szczególnie jeśli tych surowców ktoś ma dużo. Okej, oprócz tego dużo się dzieje u mnie na serwerze, ale o tym już opowiem jutro, także zachęcam do jutrzejszego odcinka, a na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.